wkalkulowałem sobie to, że to jest bardzo turystyczne miejsce, że będzie tutaj tłoczno i że będzie hałaśliwie. Wiedziałam, że jest dużo rzeczy, dużo osób, ale nie wiedziałam, że jest aż tak turystycznie. Wiecie, ile białych tutaj widzieliśmy? Przez całą podróż tyle białych nie widzieliśmy, jak tutaj w tym jednym mieście. Chmara, nie? Tutaj jest więcej białych niż Wietnamczyków. Plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy do Hoi An przy pomocy 2 autobusów miejskich. Najpierw numer 16, a następnie numer KL02. LK02. LK02. Jak na ten przystanek nie przyjedzie żaden autobus przez 20 minut, to jedziemy na następny, bo tam jeździły autobusy, a tutaj nie widziałam jeszcze żadnego. Niby za 4 minuty ma przyjechać. Na pierwszy przystanek żaden autobus nie przyjechał. Żaden! Żaden! Nie dość, że żaden nie przyjechał, to jeszcze żaden. Nie wspomnę o 16, na którą czekamy, nie? Ale tam żaden nie przyjechał. Jesteśmy na drugim przystanku, który pewnie nie działa. Chociaż nie, no musi działać, bo jest przestawiony, bo ten przystanek był tam, widzisz, tam jest Beata. Ale że tam jest remont, to jest przestawiony tutaj przystanek, więc musi działać ten przystanek, bo to jest świeżo postawiony. Teraz tutaj jest zrobiony przystanek, a tam jest Wiata, tam daleko. Tam akurat robią remont. Tutaj bym się nie bała, że ambulans po mnie nie przyjedzie. Bo tutaj oni zjeżdżają mega z drogi, nie? Jak jedzie ambulans, w ogóle to jest taki mega płynny ruch. No i nadjeżdża nasza 16. Jesteśmy uratowani, proszę Państwa. Tak właśnie wyglądają te busiki. No trochę osób już jest. No jest to. Nie wiem, czy wejdziemy z tymi plecakami. Co się nie mieści? Dobrze. A krok do przodu? Ile? 8000. A trochę głośniej? 8000. Nie chcę go wykryć, bo tutaj nikt nie mówi. Nie skasowali nas za bagażem. Przejechaliśmy stąd, właściwie to stąd. Tu przez Marble Mountain i tu przez następną wieś. Tutaj. I stąd jedziemy dalej następnym autobusem, Ale go jeszcze nie widzimy. jeszcze go nie ma, jeszcze go nie widzimy i nie widzimy też mapy. Idziemy uzupełnić płyny, bo to jest ważne. A pan myślał, bo tutaj jest uniwersytet, i pan myślał, dosłownie tam za tym płotem, pan myślał, że jesteśmy chyba studentami i nas policzył 8000 jako studentów. No, bo normalnie dla nielokalnych ludzi jest, jest 10 15. albo 15. No, 10 albo 15, zależy jaki autobus. Pan myślał, że jestem studentką. A jeszcze, kurde, ciekawe, czy sobie pomyślał, że ja mam studentka, czy to gimnazjum? To jest ten uniwersytet, do którego Zuza mówiła. I dosłownie naprzeciwko tego uniwersytetu jest taki przystanek. Są tutaj zaledwie 2 busy. Zuza w międzyczasie zapytała jakąś panią, czy na pewno stąd odjedziemy do Hoi An. Podobno odjedziemy. Dobra. Zobaczymy, czy nas skłamała. Jak nas skłamała, to ją ścigajcie, jak tutaj będziecie. I przyjechał nasz. Ale myślisz, że to jest nasz? W środku jest jakiś pan turysta, ale pan kierowca nie otwiera drzwi. Pan kierowca nas nie lubi. A jaka jest opłata? O, pan kierowca otwiera drzwi. Tutaj jest opłata napisana na tym. Odpowiedziałem. Ja? No. It's not to here. To jest tutaj. Okay, thank you. To i tak. To jednak dodana. Ale wiemy, że tutaj LK02 podjeżdża. LK02. A patrz, a ja myślałam, że to jest KL02, przeczytałam 02. No przeczytałam co chciałam, no co, ja już jestem... Ty ja cały już- czas mówisz KL02. No bo to jest KL02, ten co LK02. chcemy. Nie. Aha, LK. No dobra, nieważne czy KL, czy LK02. Ten jest tylko 02, bez tego przedrostka z przodu. Pan też miał LK, tam było napisane LK. I to już jest właściwy autobus. Ile? 15 Od osoby. osób. Ten już nie zabrał nas za studentów. Wezmę...
Zuza sobie postanowiła, że obudzi typa, który zasnął w jadłodajni. Ale chyba jednak się nie da. Chcieliśmy wypić kawkę No i a zjeść jest, coś. no a jest tania, wiem. Jest tania, bo jest bezobsługowa. Tak bardzo, że nawet nie zjemy. Widać, że przyjechaliśmy do turystycznego miejsca, bo tutaj nam próbują wcisnąć banh mi za 30 000. Czyli tyle, ile my na ogół wydawaliśmy na 2 banh mi. Nie dość, że nie zjedliśmy, to jeszcze but mi się zepsuł. Tobie ten but się psuje nie tam, gdzie pokazujesz, że jest zepsuty. No, tutaj. Wansiki już nie dają rady. Zobacz to. Ile kosztowały te buty? Drogie. Ile kosztowały te buty? 170 zł. W promocji w TK Maxie. Normalnie 650, nie polecam 650 wydawać na buty. Nie warto. 170 zł. Od pół roku chodzą po najgorszych górach. Więcej niż pół roku. Od marca mamy no to wrzesień, jest, czyli pół roku. Pół roku chodzą po najgorszych górach, najtwardszych skałach i po najpiaszczystych plażach na świecie i się nic im nie stało, a pansiki 240 zł i Bartek miał rozwalone drugiego miesiąca. Ale Adidasa kupuje, a nie jaką podróbę Vansa. Bo Vans to są W tym momencie rozgorzała dyskusja na temat butów, trampki dla ubogich. której wam oszczędzimy. Takimi argumentami to ty zaście sobie możesz swoje buty wytrzeć. co, ile się tutaj dostaliśmy? Za 50, za 46 tysięcy dokładnie. Bo pan pomylił nas ze studentami, ale jakby nas nie pomylił, to byśmy zapłacili dokładnie 60 tysięcy za 2 osoby. A tutaj wołają 150 za jedną osobę za Hoi An do Da Nang. Czyli oszczędziliśmy 250, prawie. 250. 240. Znaczymy więcej, bo byliśmy studentami przez jedną podróż. cały nasz pokój. Mamy świetny widok na góry i morze jednocześnie. No. No ale jakby nie było, nie jest najgorzej. Jest przynajmniej okno. Przynajmniej możemy obserwować, kto tutaj przychodzi. My A jesteśmy- ciekawe, czy do góry jest jakiś taras, że można tam wejść, czy tam nic nie ma? Nie wiem, ale jeszcze nie widzieliśmy łazienki. No, mamy lodówkę i dostajemy wodę. No i łazienka... Łazienka jest ładna, bo ja sprawdzałam Ładna. tą łazienkę. Bardzo ładna jest ta łazienka. W sensie fajny klimat mają te płytki. No i cały w ogóle pokój ma fajny klimat. Taki, jest taki różowy. No, No to już kto wybiera ten pokój. Mamy lodóweczkę i tu mamy czajniczek. ale widać, I że... codziennie mamy nieograniczoną ilość możliwości wypicia kawy po wietnamsku. Przez cały dzień. No, będziemy łoić na maksa, a potem No. będziemy na speedowani chodzić. I tutaj są drzwi od szafy, na których jest lustro. Więc mamy lustro w pokoju. Ła. No ładnie tu jest. A mamy jeszcze jedno okno, nie zwróciłem na to uwagi. No. Też na korytarz. No ale w Hoi Może An, nie będę tego ruszała jednak. w Hoi An są droższe hotele, odczuwalnie droższe hotele No, i 60 są... zł za dobę ponad. I w tej cenie są w niższym standardzie. Nie? No i mamy sielanko. Jeszcze mamy porządek tutaj, dlatego nagrywamy. Bo jak nie nagramy pierwszego dnia, to potem już jest gnój. No, ale co jest fajnego, że w wielu hotelach teraz w Wietnamie nie dostaje się butelek plastikowych, tylko dostaje się szklane butelki. Jak się kończą, to się bierze, zanosi się puste i się bierze nowe, pełne butelki. I to jest super moim zdaniem. I nie marnuje się tyle tego plastiku. Bo oni mają tutaj problem. Dosyć spory. Jak się poczyta w artykuły w sieci, to tutaj No. jeden z większych problemów właśnie są te zanieczyszczenia właśnie w Hoi An przez rozwijającą się turystykę. No kurde, nie dziwię się. Wiecie ile białych tutaj widzieliśmy? Przez całą podróż tyle białych nie widzieliśmy jak tutaj w tym jednym mieście. Chmara, nie? No przecież tutaj wycieczka za wycieczką, wszyscy tam Amerykanie, Australijczycy, no kurde masa tego jest, No. masakra. Tutaj jest więcej białych niż Wietnamczyków. Dopóki mamy dzisiaj piękne słońce, to lecimy szybko na plażę. Bo nie mieliśmy takiej okazji w Da Nang, żeby czerpać z takich kąpieli słonecznych. W sensie czerpać, my i tak jesteśmy na długo ubrani zawsze na plaży. I raczej ostatecznie chronimy się przed słońcem. Właściwie to my nie jesteśmy w ogóle opaleni tutaj. No, idziemy tylko wypożyczyć skuter,
Zazwyczaj oferują za 120 do 150 tysięcy za dzień wypożyczenie na 24 godziny, ale jak pisaliśmy z rentalem, to powiedzieliśmy, że zabierzemy za 100 na 5 dni, więc tak jakbyśmy mieli jeden dzień więcej w tej cenie. No money. Hi. Photo, no money. Thank you. Photo. Okay, no money. Ja już zostałem pracownikiem Hoi An. Bartek właśnie został pracownikiem No jednak nie jedziemy dzisiaj na plażę. Zuzę też zaciągnęliśmy do roboty, ale pani będzie chciała, żebyśmy coś kupili przez to od niej. No money. Okej, Zuzi jest niezręcznej trochę, nie? No bo ja się śpieszę na plażę, ja nie chcę iść. Thank you so much. No, because now we have some work, so we cannot to buy it. Heavy, you. Heavy. I know, but we are going to work, we cannot to buy it now. No i wiedziałem, że pancia będzie chciała kupić, było przyjemnie, ale nie wydajemy tak pieniążków. Bo mnie nie, no przecież pani ma 5 razy większą cenę niż normalnie. No i generalnie nie wiemy, czego się spodziewać po tej plaży. Da Nang jest bardzo kalifornijsko, czego nie mogliśmy nagrać za bardzo w ostatnim odcinku. W ostatnich odcinkach, jak byliśmy w Da Nang. Bo było ciągle pochmurnie. Więc zobaczymy, co tutaj mają do zaoferowania. Jesteśmy w wypożyczalni, pan co nas gdzieś prowadzi na zaplecze. Może tak znegocjowaliśmy cenę, że stracimy nerkę przy okazji. No tutaj jest piosenka, łańcucha, ja się boję psy. Panowie mają tutaj dużo tych motocykli i generalnie są w dobrym stanie, więc całkiem spoko. I zrobili tylko zdjęcie paszportu. Teraz sobie obadamy, w jakim jest stanie. I za każdym razem róbcie zdjęcia, nie? Ale chyba nie musimy mówić o takich podstawowych rzeczach. Co się stało, Bartek? Zanim wyruszyliśmy, już zmieniamy motor, bo zaczep od bagażnika nie działa zbyt dobrze. A poza tym ma chyba za dużo paliwa, więc im się nie opłacało. To byśmy oddali na pustym baku rzecz jasna. Pojechaliśmy na główną plażę, która jest w linii prostej dosłownie. Co zawróć? Nazywa się Bai Bien An Bang. Bai Bien Bang. Bai to plaża. To wiem. Bien An Bang. Bien An Bang. Tam An Bang. No Bai to plaża. Tam Ang Bang. No ale to tutaj jest trochę inaczej. Bo tu jest Bien. Bartek sprawdza ceny. Kolka za 25. Kolka za 25, to drogo. Rollsy mają. No, za ale są 90. za 90. Kurde, zamę za 90 za 100 tysięcy. Smażone z warzywami 90. Drogo jak cholera. Drogo jak cholera. No on normalnie 30 tysięcy powinien kosztować. Jesteśmy w bardzo turystycznym miejscu, na głównej plaży. I tutaj jest miejsce do kąpania, ale jest wyznaczone, jest strzeżone, więc jest spoko, fajne dla dzieci. O, ale to wygląda, ale to jest fajnie. W ogóle mamy wyzwanie dla hardkorowców. Jak chcecie, to możecie przejść pieszo z Hoi An do Da Nang, plażą, 25 km. Bo my obliczyliśmy, że zajęłoby nam to jakieś 44 godziny w jedną stronę. 10 minut na kilometr, tak średnia prędkość. Tutaj w tą stronę to trochę tak jak u nas nad morzem, nie? No w ogóle jak u nas na mówce. W ogóle jakoś tak jak u nas nad morzem. Idziemy tam, gdzie nie ma ludzi. Ale słoneczko jest. Jest bardzo ładnie generalnie, ale nie jest tak fajnie jak Da Nang. No, nie jest tak fajnie jak Da w Nang to Danang. jest bardziej klimatyczne. Ej, stąd widać Marble Mountain. No, tam jest Lady Buddha nawet. I Lady Buddha nawet widać. Tam jest Da Nang. Tam. I Marble Mountain tam jest. No do Marble Mountain jest 13 km w sumie plażą. Bo z Marble Mountain do centrum Da Nang jest 7, około 7-8 km. No może te odległości Google trochę czasem zakłamą. Nad naszą plażę przyszły chmury, ale jesteśmy w pełni zadowoleni. I możemy chyba przejść do pierwszych wrażeń z Hoi An. Pierwsze wrażenia były takie, że jest tutaj mega drogo. Ze względu na to, że zawsze za banmi płaciliśmy 15 tysięcy, ale bo nawet dostaliśmy za 10 tysięcy, jeżeli bez mięsa. Kawkę też zawsze za 15 tysięcy to jest maks, jaką możecie za kawkę dać. Bo to jest normalna cena. A przyjechaliśmy tutaj, kawka 25 tysięcy, 30 tysięcy.
35 tysięcy. Ban mi 25 tysięcy, poniżej 25 tysięcy nie schodzi. Mówię, Boże, gdzie my jesteśmy? Ta cena nie jest adekwatna do tego, co się tak naprawdę dostaje, bo jest to zawyżona cena, ale jest to cena turystyczna, no tak jak w każdym turystycznym miejscu. Taką pierwszą rzeczą, którą byliśmy zaskoczeni, bo zupełnie o tym nie wiedzieliśmy. Jakby wkalkulowałem sobie to, że to jest bardzo turystyczne miejsce, że będzie tutaj tłoczno i że będzie hałaśliwie, ale zupełnie nie wiedzieliśmy, że tutaj jest tyle materiałów, że tu jest tyle sklepów i że można kupić tak ciekawe ubrania. Ciuchy tu są nieziemskie, materiały tu są fantastyczne. Żałuję, że ja tutaj nie mieszkam. Ja bym tutaj taki sklep otworzyła, ja bym takie rzeczy tutaj mogła szyć, ale takich materiałów nie... W sensie takie materiały w Polsce są drogie i po prostu nikt by za tą cenę tego nie kupił pewnie. A przynajmniej nie od tak nieznanej osoby jak ja. Po Laosie to my byliśmy trochę spragnieni cywilizacji i jakichś ładnych widoków, a to miasto jest mega urocze, jest mega urokliwe i bardzo dużo jest tutaj kawiarenek, restauracji i tak dalej, które mają w sobie swój jakiś klimat. I nie dziwię się, że pan Kwiatkowski oponował za tym, żeby ono zostało zachowane, bo ma swój urok. Widać, że tutaj jest kawał tradycji, kawał kultury zachowany w tym mieście, więc jakby zdecydowanie warto je zobaczyć, ale nie przyjeżdżałbym tutaj specjalnie na kilka nocy, bo faktycznie jest dużo drożej niż normalnie. Wolałbym to zrobić na przykład z Da Nang, przyjechać tutaj na jeden dzień cały. Tak wyszłoby optymalnie. Nie wiedziałam, że to jest aż tak turystyczne miejsce. Wiedziałam, że jest dużo rzeczy, dużo osób, ale nie wiedziałam, że jest aż tak turystycznie. I oczywiście coś, co mnie osobiście strasznie wytrąca z równowagi i z jakiejś mentalnej równowagi, z takiego spokoju i cieszenia się rzeczami, to jest to, jak ktoś do mnie ciągle podchodzi i się pyta, czy chce łódź, czy chce taksówkę, czy chce w gaciach. No naprawdę, jak Boga kocham. Wiem, że to nie zostanie użyte, ale jak Boga kocham, jak nie po prostu nienawidzę czegoś takiego, jak idę ulicą. Jakbym chciała łódź, to bym sobie sama podeszła. Jakbym chciała taksówkę, to bym sobie sama znalazła taksówkę. Jakbym chciała sobie coś kupić, to bym podeszła i bym sobie to kupiła. Naprawdę nikt nie musi do mnie podchodzić i mnie namawiać na kupienie. Wiem, że tak działają ludzie, którzy sprzedają, ale strasznie psuje mi to zwiedzanie tego miasta. Dlatego chodzimy po zakamarkach, gdzie nikt nie chodzi. I w ten sposób widzimy się w kolejnym odcinku, który zostanie poświęcony bohaterowi, polskiemu bohaterowi z Wietnamu. Last time? Okay. Now everyone, by reading his name, please tell me where he from.